Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tommy PSVR. Ilu z Was podczas grania w wirtualnej rzeczywistości w swoje ulubione gry doświadczyło sytuacji deptania kabla od swojego headsetu, a nawet plątania się w niego? Podejrzewam, że też wielu z Was powiedziało kilka nieprzyzwoitych słów, czy też przeklinało podczas właśnie takiej sytuacji. Mówię dlatego, że sam osobiście doświadczyłem czegoś takiego i wielokrotnie przeklinałem, że jestem w jakiejś tam akcji, a nagle depczę swój kabel od headsetu lub nawet się w niego plącząc. Jeżeli mieliście takie sytuacje, to ten materiał jest koniecznie dla Was. Zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania, bo naprawdę warto. No dobrze, czyli tak jak już wspomniałem na początku tego filmu, wielu z Was na pewno deptało kabel podczas grania w wirtualną rzeczywistość, czy to na PlayStation VR, czy to w HTC Vive, czy na Oculus Rift. Wielu z Was na 100% doświadczyło plątający się kabel między nogami, czy to też deptaliście po nim i dam sobie palec uciąć, że wielu z Was w tym momencie przeklinało, bo byliście w jakiejś akcji i nagle ten kabel gdzieś tam Wam się zaczął plątać. Poszukałem na Amazonie, na eBayu takiego czegoś, co pomoże mi właśnie to uczynić. I słuchajcie, ku mojemu zdziwieniu jest tego naprawdę bardzo dużo. Podejrzewam, że wielu z Was skorzysta z mojej propozycji zakupu tego i poczujecie się naprawdę dużo spokojniej z nieplątającym się kablem właśnie pod nogami. Słuchajcie, tu Wam teraz pokażę. To jest takie malutkie pudełeczko o nazwie VR Cable Management. Ja zakupiłem akurat takie małe i w środku znajdują się 3 takie właśnie urządzenia. Ja akurat wziąłem sobie czarne, bo słuchajcie, w sumie to nie było znaczenia, czy to będzie białe, czy czarne, bo cena była ta sama, ale po prostu wziąłem sobie w kolorze czarnym. Ja już to pudełko wcześniej otworzyłem, żeby jedno takie urządzenie wyciągnąć ze środka właśnie z folii, żeby Wam zademonstrować, czy robi to w ogóle jakiś hałas, jak to wygląda. I uwierzcie mi, jestem pod ogromnym wrażeniem. Dobra, ja Wam go teraz otworzę. Jeszcze jedno. Zostawię Wam kilka linków do zakupu właśnie takiego VR Cable Management. Zostawię Wam do angielskich stron i zostawię Wam też do stron w Polsce, tak że będziecie mogli sobie wybrać. Są tam różne ceny, możecie sobie wybrać 3 sztuki, możecie wybrać sobie 6. Ja wybrałem jedno pudełko, które zawiera 3 sztuki, tak jak już wspomniałem, bo wystarczy dla mnie w zupełności 3 sztuki. Jeżeli potrzebujecie więcej, no to zakupicie droższe i będzie zawierało w pudełku 6 takich urządzeń. Dobra, to ja Wam go otworzę. Co w pudełku takim akurat moim znajduje się? Tak jak już wspomniałem, otrzymujecie 1, 2, 3 urządzenia, które, słuchajcie, linka do tych urządzeń wysuwa Wam się aż do 1,80 m. Także jeżeli, nie wiem, macie wysokie sufity w swoim pomieszczeniu, to bez problemu Wam to wystarczy. Za chwileczkę Wam pokażę, czy to robi hałas, czy nie. Przyłożę do mikrofonu i będziecie mogli sami ocenić. Także tutaj mamy już 3. W zestawie możecie sobie zobaczyć, że macie przylepce, również 3, no bo wiadomo, że jeżeli macie 3 urządzenia, no to 3 otrzymacie przylepce. Jeżeli ktoś chce, ja na przykład nie chcę, ale dostajecie też w zestawie tak zwane kołki rozporowe, które posiadają haczyki. Możecie sobie to wwiercić w ścianę, ale wydaje mi się, że czy jest sens sobie, nie wiem, robić specjalnie dziur. Nie wiem, jak to będzie się miało później, jak długo te przylepce tak naprawdę będą wytrzymywać, czy one się będą odklejać, czy
nie będę miał problemu, to się wszystko naprawdę okaże już wkrótce. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zamontować, zanim mój nowy zestaw PlayStation VR drugiej generacji dotrze do mojego domu. I słuchajcie, to tyle. Cały ten zestaw kosztował mnie dosłownie 16 funtów i wydaje mi się, że za tak świetne coś to nie jest naprawdę dużo, a pokażę Wam jeszcze dużo tańsze, a także dużo droższe. Także do tych wszystkich zestawów macie link właśnie w opisie. Słuchajcie, tutaj możemy zamontować naprawdę dość grube kable, czyli ktoś, jeżeli używa PlayStation VR 1 jeszcze, gdzie te kable są naprawdę, słuchajcie, duże, no to spokojnie tutaj zmieścicie. Macie, tak jak widzicie na swoim ekranie, macie 3 dziurki, także im bardziej ściśniecie, ten kabel bardziej będzie w tym siedział. Dodatkowo, słuchajcie, to urządzenie posiada coś naprawdę fantastycznego. Mówię tutaj akurat o tym, że jeżeli przykładowo to urządzenie macie przymontowane do ściany, czy też do sufitu, to ja Wam troszeczkę tutaj zademonstruję, to całe tu urządzenie okręca Wam się razem z Waszym kablem. Czyli przykładowo siedzicie sobie na fotelu, czy to tam na krześle, czy gracie w jakąś grę nawet na stojąco, no i obracacie się o 360 stopni, to urządzenie powoduje to, że obraca się ono razem z Wami i nie plącze Wam kabla. I co lepsze, nie plącze ten kabel się Wam pod nogami. Także następna zaleta tego, że nie jest to jakoś tam sztywne w jednym miejscu, że jeżeli byście się okręcali, to ten kabel zacznie Wam się też powolutku okręcać. Nie, to jest tak skonstruowane, że obraca się razem z Wami. Tutaj między innymi widzicie na swoich też ekranach zrzuty ekranu, które zrobiłem właśnie Wam z tego dokładnie urządzenia, które ja zamówiłem, żebyście mniej więcej widzieli poglądowo, jak to wygląda, jak to można zamontować. I to już Wam pokaże, jak świetne jest to urządzenie. Całe to urządzenie jest w ogóle, wykorzystuje materiały silikonowe, gumowe oraz technologię tłumienia hałasu. Czyli po prostu ma w środku coś takiego, że to urządzenie, które jest na takiej sprężynce, że cały ten kabel Wam chowa, no to jest to tak skonstruowane, żeby jak najbardziej możliwie wytłumić hałas całej tej rolki. Słuchajcie, tak naprawdę produkt dla mnie naprawdę świetny. Za chwileczkę Wam wyłączę muzykę, bo tutaj leci sobie muzyka w tle i żebyście słyszeli, czy wydaje to jakiś w ogóle dźwięk, czy nie wydaje jakiegoś dźwięku, ocenicie sami. Naczytałem się troszeczkę opinii na ten temat. No wiadomo, że jest bardzo dużo opinii, że jest to produkt świetny, bardzo cichy, ale znalazły się też opinie, że szumi albo coś takiego, ale nie oszukujmy się, w środku znajduje się mechanizm napinający, gdy na przykład gracie i schylacie się, no to wiadomo, to Wam się rozsuwa, więc ten mechanizm musi mieć tak zwaną sprężynkę, że gdy wstajecie, no to ten kabel Wam chowa. No to siłą rzeczy tam musi być coś takiego, że wydaje jakiś dźwięk, ale ja Wam naprawdę za chwileczkę zademonstruję. Jest delikatny szum, ale ocenicie sami, czy ten szum naprawdę jest taki straszny. Jak dla mnie nie ma go wcale, ale ocencie sami. Dobra, ja Wam wyłączam muzykę. Przyłożę Wam teraz do mikrofonu, także postaram się być w miarę cicho, żeby tutaj nic nie skrzypiało, nic nie pukało, żebyście sami ocenili, czy jest naprawdę ten wielki szum, jak to niektórzy piszą. Dobra, słuchajcie. Cicho. No i ocencie sami. Słuchajcie, ten szum jest delikatny, ale nie na tyle, żeby Wam naprawdę w czymkolwiek przeszkadzał. To czasami oddychanie jest dużo głośniejsze niż mechanizm tego urządzenia.
Także słuchajcie, tak jak już wspominałem, ja urządzenie kupiłem za 16 funtów. Czy polecam? Ogromnie tak. Słuchajcie, ile macie stresu mniej z nieplątającym się kablem, pod nogami grając w swoje ulubione gry na wirtualnej rzeczywistości? No i jak bardzo wygodne to jest. Słuchajcie, ja zamontuję to, tak jak już sobie powiedziałem, jutro, może pojutrze, w każdym razie będzie to zamontowane przed przyjazdem headsetu i dam wam naprawdę taką wiarygodną recenzję podczas mojego grania, czy to się sprawdza, czy nie. Ale spokojnie mogę polecić produkt, który właśnie wam pokazałem. Także zachęcam was naprawdę do zakupu, choćby dlatego, że dużo mniej stresu. Także słuchajcie, ja zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli materiał wam się podobał, pozostawienia łapeczki i oczywiście komentarz, czy zakupujecie to, czy po prostu poczekacie i zobaczycie, co dalej z moim urządzeniem, czy będzie się sprawdzało. Dobrze, ja się już z wami żegnam i do zobaczyska już na unboxingu mojego nowego headsetu VR. Pozdrawiam serdecznie, cześć.